Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie grupy Sequencing. Dzisiaj opowiem pewną ciekawostkę związaną ze zjawiskiem, jakie dotyczy też historii, ogólnej historii szermierki siecznej, przynajmniej jednoręczną bronią. Pokażemy Wam różnicę między starym modelem a nowym modelem szermierki siecznej i różnicami między nimi, przede wszystkim te różnice, jakie się pojawiły, zwłaszcza w zachodnim nurcie po XVII wieku, a w wschodnim nurcie w zasadzie do XVIII wieku. Jeden z najważniejszych czynników, który omawiamy, jest różnica między taktycznym podejściem do walki. Najważniejszym czynnikiem w tym modelu taktycznym jest sposób, w jaki zadawano cięcia. A mianowicie nie chodzi o technikę czy metodę prowadzenia ostrza, ponieważ one wielokrotnie powielały się przez kolejne stulecia. Przede wszystkim chodzi o to, w jaki sposób myślano cięciami. Czyli przed XVII wiekiem w szermierce siecznej dominowała tak zwana metoda stresso tempo, czyli metody przeciwdziałania natarciom przeciwnika. Przykładowo Joachim Meyer wspomina o metodzie zasłony trzech etapów. Najgorszej, gdzie po prostu zasłaniamy się i chronimy ciało przed uszkodzeniem. A drugim poziomem jest taki, który nie tylko chroni, ale także odbiera inicjatywę, a trzeci, najbardziej optymalny, jest ten, który odbiera inicjatywę, chroni ciało i jednocześnie trafia przeciwnika. Czyli innymi słowy, mamy do czynienia z modelem cięcie na cięcie. Natomiast późniejszy model, zwłaszcza w niemieckiej szermierce siecznej, która ukształtowała późniejszy model szermierki szablowej, to pod wpływem Salvatora Fabrisa zmieniono myślenie z cięcie na cięcie na zasłona odpowiedź. Różniło się to tym, że jak w dzisiejszej szermierce na natarcie przeciwnika po prostu się zasłaniało w taki sposób, że można było z łatwością odpowiedzieć w odpowiedni obszar, w odpowiednie otwarcie. Dla przykładu pokażemy teraz typowe wymiany, tak zwaną wymianę, czyli metodę zasłona odpowiedź. No jak widać, jest bardzo prosto, ja się zasłaniam, po czym czekałem po momencie oderwania broni przeciwnika, odwiedzenia, uderzam w najbliższe mi optymalne otwarcie. Jeżeli chodzi o broń, wpływ jest na jej konstrukcję jest ogromny w przypadku tego zjawiska, ponieważ broń zachodnia bardzo mocno przeobrażała się w broń coraz bardziej osłaniającą rękę, która także zasłaniała przeciwnika. Różnego rodzaju kabłonki, obłęki, kosze, wiele różnych czynników, które umożliwiały doskonalszą osłonę dłoni, czy najbardziej narażonego elementu. Stresso tempo z drugiej strony pokazywało się jako zupełnie inne formy. Między innymi polegało to na natarciach. Jak widać, każde moje natarcie jest jednocześnie stara się zamknąć linię. W momencie, gdy widzę, że przeciwnik naciera, wtedy kroję, odbijam cięcie przeciwnika, staram się cały czas aktywnie pracować. Stąd też wiele form pierwotnej konstrukcji broni szablowej przede wszystkim miała bardzo niewiele osłon ręki. Ponieważ ta dłoń nie była narażona. W momencie, gdy ja się zamachiwałem, w zasadzie najbardziej narażone było przedramię, pierś, twarz. Nie można było łatwo trafić same palce, które też nie dało się wtedy łatwo chronić. Ciekawostką jest to, że na przestrzeni XVII wieku, kiedy kształtowała się też nasza rodzima tutaj szermierka w Węgrzech, Polsce, czynnikiem różniącym naszą broń od powiedzmy na przykład tureckiej, czy tatarskiej, czy ogólnie wschodniej broni, która bardzo mocno bazowała na cięciach,
było przede wszystkim wykorzystywanie zachodniego modelu kabłonków. Wykształciliśmy nawet kabłonki, typowe kabłonki husarskie, a później nawet przeobraziliśmy je w bardzo rozbudowane osłony dłoni, jak na przykład kosze, szabel typu kościuszkówka. Te czynniki świadczą o tym, że zasłony w polskiej szermierce jak najbardziej były stosowane w jakimś tam zakresie, bądź ta ręka, te palce były w jakiś sposób narażone, ponieważ w momencie, kiedy ktoś mnie tnie, prawda, ja podstawiam pod uderzenie, nawet tak zwaną zasłonę długą, czy jakąkolwiek inną formę, to ostrze może spaść mi cały czas na dłoń. Mimo rozbudowany jelec umożliwia taką osłonę, uderzenie w broń, w kabłok przypadkowe, zawsze chroni palce. Podczas gdy mamy do czynienia z szermierką, na przykład turecką, o której na przykład pisze, czy proszę Narvaez, czy nawet mamy ustępy z Williama Eatona o tureckich szermierzach, czy de Saint-Martinowi, że narzeka na to, że oni się w ogóle nie zasłaniają, ze względu na to, że cięcie, które ja chcę, wypracowuję sobie dystansem i po prostu widzę odpowiednie otwarcie, wycinam odpowiednie cięcie. Proszę Narvaez podkreśla, że stosują w zasadzie 2 cięcia z góry i z dołu. Więc jest to dość typowe zjawisko dla szermierki wschodniej, no, ponieważ doprowadzili do perfekcji cięć. Z drugiej strony, oczywiście bardziej zaawansowani szermierze też stosowali pewnego rodzaju metody zasłaniania się, które nie wymagały osłony dłoni, tak zasłaniania się cięciami, zasłaniania się przeciwnatarciami. Nasza konstrukcja broni była bardziej zachodnia niż na przykład stosowali nasi sąsiedzi, co świadczyło o mocnych wpływach szermierzy zachodnich i na naszą sztukę szermierczą. Konstrukcja mieliśmy bardzo wiele charakterystycznych typów konstrukcji naszej broni, co też rzutuje na konstrukcję czy sposób władania bronią w Polsce. Zapraszamy serdecznie na zajęcia w Krakowskiej Szkole Szlachtunku oraz warsztaty za granicą w Dublinie czy w Warszawie, które organizujemy regularnie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.